Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj będziemy testować w trasie lodówkę, właściwie jutro rano, bo dzisiaj to już przygotowuję samochód do podróży. Nawet mam jakieś elektroniczne rzeczy do budowania, oczywiście bez tego się nigdzie nie ruszam, coś trzeba po pracy robić. No i oczywiście lodówka, która będzie teraz testowana. Będzie testowana przez ponad 1000 km w warunkach samochodowych, w warunkach realnych. Zobaczymy jak ona się sprawuje, jak hałasuje. Będę Wam na bieżąco relacje zdawał oczywiście jak to wygląda. I będziemy testować także temperaturę. W środek lodówki oczywiście wsadzimy jakiś termometr, który będzie mierzył temperaturę. Będziemy 3 razy sprawdzać przy starcie, podczas podróży i po dojeździe na miejsce sprawdzimy temperaturę. Przewód mam podłączony, tak jak widzicie tutaj. Przewód jest podłączony do gniazdka. Gniazdko samochodowe wykorzystam tutaj. Na tylnym siedzeniu, zobaczcie, tak sobie tutaj przewód puściłem, nie ma problemu, nie będzie tutaj nikt ze mną jechał, także przewód może sobie tutaj oczywiście leżeć. No i jeszcze oprócz tego wrzucę tam jakieś bagaże, inne graty, a sama lodówka prezentuje się w ten sposób. Zajmuje trochę miejsca, nie ma co mówić, jest dosyć gabarytowa, ale też jest właśnie pojemna, więc będziemy mieli okazję sprawdzić jak to wygląda na żywo. Także sprawdzimy. Zobaczmy, na razie jest pusta, ale będziemy ją rano dopakowywać. Na razie tylko wszystko przygotowywuję. Lodówka zapakowana już, zobaczcie. Włożyłem termometr, tu są produkty już z poprzedniej lodówki, ze stacjonarnej. Tu umieścimy termometr, 35% wilgotności, 17 stopni Celsjusza i teraz będziemy to, zobaczcie, ona jest naładowana do pełna, tak jak widać. Odkryjemy jeszcze sobie to, żeby to prawidłowe odczyty były z produktami. Umieścimy taki termometr tutaj, zamkniemy. No dobra, lodowa umieszczona i za chwilę ruszamy w drogę. Zdam Wam oczywiście relacje na bieżąco. Podczas podróży będę się zatrzymywał oczywiście i sprawdzał też stan lodówki oraz będziemy obserwować aplikację, która pokaże nam wszystkie parametry. Słuchajcie, dojechałem do MOPA Tymień Północ. Tak jak widzicie, stoję sobie na parkingu. Zostało mi jeszcze jakieś 831 km. Temperatura w lodówce utrzymuje się 0 stopni, przynajmniej na aplikacji. Zaraz podejdę tam do tyłu i sprawdzę jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o stan rzeczywisty na termometrze. Przejechałem 256 km, jest 10:16. Mamy bagażnik. W środku utrzymuje się 5 stopni. Jest dosyć chłodno, wilgotność 57%. Wszystko jest fajnie chłodne. Teraz jest różnica delikatna między tymi wskazaniami tego wyświetlacza tutaj, a normalnymi wskazaniami temperatury, jak widzieliście na poprzednim materiale. Więc teraz spróbuję obniżyć ją jeszcze o 2 stopnie, tą temperaturę na aplikacji. Dobra, zobaczcie, nastawiamy sobie temperaturę na -2. Zobaczymy, czy tam teraz na tym termometrze, który znajduje się w środku, temperatura spadnie do 3 stopni, czyli o te 2 stopnie niżej, które w tej chwili ustawiłem. Jeżeli chodzi o hałas, nic nie słychać, normalnie cisza jest, także no, nie chodzi to głośniej niż sam silnik samochodu. Napięcie akumulatora przy okazji można zobaczyć sobie, 13,5 V. Temperaturę pokazuje w tej chwili 0 stopni zadaną, temperatura wewnątrz 1, także zobaczymy jak to wygląda. Przyjechałem na stację benzynową, zatankowałem się, zobaczcie, 700 km zostało jeszcze. Tyle trasy mam do zrobienia, także będę jeszcze chwilę jechał z tą lodówką. Idziemy sprawdzić do tyłu jak wygląda sytuacja na termometrze. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o samą lodówkę, pokazuje 1 stopień Celsjusza, a w środku 6. Troszkę podeszła, także będzie trzeba jeszcze trochę obniżyć. Obniżymy tą temperaturę jeszcze do -2. -2, tak jak widzicie 6 stopni, 64%. Robimy -4. Zadamy temperaturę -4 i zobaczymy jaka będzie. Tak jak widzicie, temperaturę zadałem -4. No tam pisze temperatura 1, bo taka jest na czujniku oczywiście, pewnie. Czujnik jest w zabudowie, a sama temperatura wewnątrz lodówki przy takim pełnym załadowaniu to jest około 6 stopni. Także trzeba wziąć pod uwagę różnicę i skalibrować sobie to dla siebie, więc ja teraz ustawiłem na -4, ale temperatura oczywiście wewnątrz nie powinna zejść aż do -4, tylko powinna być troszkę wyższa. Gdzieś pewnie po drodze jeszcze stanę zobaczyć jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, zatrzymałem się znowu
Mamy 324 km do końca naszej podróży. 3 godziny 18 minut pozostałe jeszcze, tak żeby nie było, używam takiej nawigacji, nie takiej. To jest tylko i wyłącznie do zobrazowania czasu, albo jak wszystko inne siądzie. To jeszcze są stare GPS-y. Mam też oczywiście tutaj w samochodzie wbudowane, ale mapy są bardzo stare. No dobra, idę zobaczyć do tyłu, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o temperaturę wewnątrz. Otwórzmy zatem lodówkę. Mamy w środku 3 stopnie, 67% wilgotność powietrza. 3 stopnie, czyli możemy jeszcze 1 stopień obniżyć, żeby uzyskać temperaturę właściwą. Zobaczcie, tu się zrobił szron. Mam nadzieję, że tam w dole to nie przymarzało, ale to się dopiero okaże, jak dojedziemy na miejsce. Wtedy będziemy wiedzieć dokładnie, jak to wygląda. No dobra. To jedziemy dalej. Odpalamy auto. I teraz możemy sobie ustawić temperaturę o 1 stopień niżej, czyli tutaj ustawiamy na 5. Tam powinno do 2 zjechać, także zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Pozostało nam, tak jak mówiłem, 324 km, będziemy około 19. No, jestem na miejscu, zobaczcie, 19:25 z małymi kurkami. Jakoś to poszło. Mamy w tej chwili temperaturę około -3 w środku, zadana 5. Lodówka jeszcze chodzi, jeszcze stacyjki nie wyłączyłem, idziemy zobaczyć do tyłu. Dobra, zobaczymy teraz, jak tam temperatura w środku. No i w środku mamy 0 stopni, także trochę przymroziło. Zobaczymy, jaka wilgotność. 64% prawdopodobnie od tych warzyw, ale bardzo dobrze trzyma. Wnioski za chwilę. Lodówa już na miejscu, teraz otwieramy i wyjmujemy, co tam mamy w środku. Temperatura oczywiście, no wilgotność trochę większa, bo w samochodzie otworzyłem. Temperatura, widzicie, 2 stopnie. Minimalna była -1, maksymalna 16. Także bardzo dobrze. I zobaczymy, czy coś tutaj zamarzło. Garmażeria spoko, nic tu nie pozamarzało, zobaczcie. Jest elastyczne. Warzywka raczej nie zamarzły, kalafior też nie. Podstawowe produkty dały radę. Zobaczcie, lekko oszronione, ale nie jest zamarznięte, jest mięciutkie wszystko, także wydaje mi się, że lodówka zdała jak najbardziej test. Wszystko chłodne, jeszcze chciałem z dołu spojrzeć. Wszystko jest eleganckie, nie jest przymrożone, jest idealnie schłodzone, także polecam. Jeżeli chcielibyście, wszystkie linki w opisie, zapraszam serdecznie. Firma Vevor takie produkty sprzedaje, jest ich więcej oczywiście, różnych rodzajów, mniejsze, większe, ta jest 40-litrowa, także jeżeli macie ochotę, przyda Wam się w podróży, ta zdała jak najbardziej egzamin w tej mojej 1000 km podróży. Pozdrawiam serdecznie.